Zdarza się, że testujemy z papieżem samochody używane, które mają 60, 80, 100 tysięcy kilometrów przebiegu i zachwycamy się tym, jak dobrze są utrzymane, jak świetnie materiały zniosły próbę czasu, jak są bezawaryjne i w ogóle rodzyneczki z drugiej ręki. I wtedy piszecie nam w komentarzach: chłopaki, nie ośmieszajcie się, przy tym przebiegu nie ma prawa dziać się nic ani z fotelem, ani z silnikiem, ani ze skrzynią biegów. Jednym z takich komentujących był niedawno Mateusz, który napisał nam wprost: wiecie co? A przetestujcie moje auto, czyli Skodę Superb z 2017 roku, która ma, uwaga, dzisiaj 501 tysięcy kilometrów, ponad 500 000 kilometrów w kurze. Pół bańki w kurze, ale to idzie, co? Ty! Ale to chodzi. Daj mu na zimnym. Ale ty się śmiejesz, powiem ci, że w środku wcale tak mocno nie jest łechtana, wiesz? Nie? Nie. To do środka dojdziemy później, bo tu człowieku Nie. to bogatą historię ma ten samochód. Jakbyście chcieli z bogatą historią albo z biedniejszą historią Skodę Superb i z mniejszym przebiegiem, to słuchajcie, u nas na platformie Find Car jest ponad 200 używanych Skód Superb. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Od 50 tysięcy za takie 10-9-letnie do 230 tysięcy złotych za używkę salonową, która ma kilkanaście tysięcy przebiegu. Jest poprezentacyjna. Jakbyście chcieli nową Skodę Superb, to takich od ręki dostępnych u polskich dealerów w całej Polsce jest ponad 100. findcar.pl. Słuchaj, Kopnę w koło. Mateusz jest drugim albo trzecim właścicielem tego auta, zależy jak na to patrzeć, bo najpierw jeździł nim dyrektor w dużej firmie w Błoniu, potem jeździł ją ktoś inny w tej samej firmie, a Mateusz ją kupił jak miała ponad 400 tysięcy kilometrów przebiegu. Czyli jak się dotarła. No powiem Ci, że wówczas dostała prawie nowy silnik przy 400 tysiącach kilometrów. No, coś tam Bo słyszałem. były regenerowane wtryski, wymieniona turbosprężarka, rachunek na 20 parę koła za wymianę wszystkiego, co trzeba było wymienić. No tylko teraz pytanie, czy to faktycznie trzeba było wymienić. No. Bo przyjeżdżają też do mnie takie samochody, które mają po 400 tysięcy i tam remontów silnika nie trzeba robić. Pytanie, jak był użytkowany ten samochód, bo może Głównie był... w trasach, na przykład... Może trzeba był na zimnym, wiesz. Nie, głównie w trasach, bo na przykład państwo właściciele wydali dyspozycję swojemu majordomusowi, że ma im psa do Hiszpanii zawieźć. No a tu mi czegoś brakuje. Tu brakuje To tego. się wypaliło razem z DPF-em. Nie, może kuny wygryzły, bo one lubią sobie to gryźć, ale widzę, że ktoś tutaj sobie zastosował wygłuszenie. Widać po wielu elementach tego samochodu, że on już swoje w życiu przeszedł. Tak bym to Ale określił. tu też zobacz, nikt chyba nie zaglądał. Patrz, jest nawet ocieplony jest akumulator, żeby nie zmarzł. Widziałeś? Zobacz, to jest Tak. stary normalnie. Takie mrozy? Co? Takie mrozy? AliExpress. To jest seryjne. To jest seryjne? Naprawdę? W Superbie? No oczywiście, nie tylko w Superbie, ale w Golfach, A w po co Turanach. to jest to? No to jest taki ocieplacz. No. Ocieplina? Jak masz To czasami nic nie ocieplacze daje. na no to tam też masz Czyli jak się ocieplacze. silnik rozgrzeje, to chłodzi, A jak się a nie jak jest tego, zimno, to się grzeje. Dobre Taka- rozwiązanie. taka- No dobra. taka funkcja, I co nie? tak chodzisz i sprawdzasz? A tak patrzę, takie wiesz, Ktoś punkty. tutaj był? Trytytki są? Nie, no zobacz, nie było tu nikogo, to jest jeszcze pajęczyna, wiesz, fabryczna. Fabryczna? Fabryczna Z pajęczyna. 2017 roku. Rok produkcji 2016. Styczeń 2017, pierwsza rejestracja. Co ty tam mówiłeś, że to po 400 tysięcy robią i nic nie trzeba wymieniać? Wiesz co, no, nie wierzę znaczy, w takie bajki. Łukasz, generalnie no, jakby silnik jest już trochę czasu na rynku, bo ten silnik zadebiutował mniej więcej w 2013 roku. I zaczął być wprowadzany do Golfa 4, Golfa 7 i Octavii 3 i on się często zaczął pojawiać, więc no, jakieś te bolączki ten silnik ma, natomiast wiesz, no, przyjeżdżają do mnie samochody, mają 300-400 tysięcy i nie, jakichś takich remontów się nie robi. Wiadomo, że ta turbina może kucnąć, no bo jeżeli nie dbamy o tą turbosprężarkę w sposób taki, jaki uwaga należy, czyli jej nie chłodzimy tak dalej, no może nam kucnąć. No, wtryskiwacze, no jakby tutaj, jeżeli chodzi o ten układ wtryskowy, no mogą nam stworzyć problemów przy tych takich większych przebiegach, tak? Natomiast tak, jeżeli dbamy o wymianę rozrządu na czas, tutaj producent mówi kontrola paska zębatego 240 tysięcy kilometrów. To dużo. To Kontrola. A, kontrola. No a wiadomo jest To tak, że zaraz miała wymieniony może.
No, miała przy 240 powinna mieć i teraz no to 2 razy powinna mieć. Okej. Dwa razy. Nie, bo sam Ale mówisz, jest że producent jeszcze- kontrola, a nie Kontrola. wymiana. Natomiast To 2 razy miała producent- skontrolowany. 2 A razy bo miała powiedziałem, skupione. ani razu A nie w był ogóle nie wymieniony. miała i dlatego był ten remont. Może był dlatego ten remont, bo też miałem taki przypadek, że auto nie dojeździło tych 240 000 kilometrów i po 5 latach pasek strzelił. Po prostu no, brakowało zębów, nie? A właśnie, czy jest tylko ten interwał mierzony w tysiącach kilometrów, czy jest też interwał czasowy, i on wynosi 6 lat, więc też przestrzegam przed tym, żeby nie czekać do tych 240 000, nie czekać do tych 6 lat, tylko jeżeli ten samochód jeździmy też w mieście, bije tak zwane motogodziny, no to ten pasek należałoby wymienić trochę wcześniej niż przy 240 000. No ewentualnie pojechać do mechanika, który nam to sprawdzi, zobaczy, tam zajrzy, nie? Czyli istnieje szansa, że kupując takie auto, które ma 300-400 tysięcy przebiegu, nie będziemy musieli inwestować dodatkowych 1000 złotych w regenerację wtrysków, wymianę turbosprężarki. Jeżeli auto było normalnie użytkowane, wiesz, no mówię tutaj na zasadzie takiej, że tam nie był pałowany, brzydko mówiąc, nie był tam, wiesz, mocno docierany, no to raczej takie rzeczy się nie zdarzają. Jeżeli tankujemy na normalnych stacjach, wiadomo, że się zdarzają stacje, no które niestety, poczekaj, nie zamykaj, bo chcesz się jeszcze popowiadać takich rzeczy tutaj, które się tutaj psują, Patrzę, czy które zobacz, lubią, już, bo oprócz no. tego, że gryzonie opierdzielają to chodź Piotrek, chodź pokaż. Częsty przypadek, gryzonie opierdzielają te przewody podciśnieniowe, słuchajcie, i to jest bardzo częsty przypadek. Te przewody podciśnieniowe idą tutaj do gruszki od turbosprężarki, no i rano odpalacie samochód, zwłaszcza w takich okresach, jak jest teraz właśnie zima, jest zimno, te gryzonie wchodzą pod machę, opierdzielają te przewody, no i nie macie turbosprężarki, wchodzi w tryb awaryjny, auto nie jedzie, nie? A to co tutaj jest taki kubraczek A poszarpany? to jest, słuchaj, to jest gryzonie? nie, słuchaj, to jest taka osłona termiczna, bo tu mamy zaraz filtr DPF i jest wysoka temperatura, a tutaj mamy schowane czujniki różnicy, nie mogę tego zobaczyć, już się drże. Tutaj, tu są czujniki 2 różnicy ciśnień i widzę, że nawet były wymieniane, bo z firmy Pierburg jest zamiennik. Pierdburg? Pierburg. To moja firma. Pierburg? No, Tak? bąka. Słuchaj, to są czynniki 2 różnicy ciśnienia od filtra DPF i one są osłonione po prostu taką Załóż jakby to, bo ja się nie chcę ubrudzić. Ty tu jesteś Ale mechanikiem, to nie? ja prowadzę potem, ja pobrudzę kierownicę. Stary, ona już przez 500 tysięcy kilometrów to ona ma więcej tłuszczu wytłuszczone. niż ty wypiłeś przez całe swoje życie. Wytłuszczona. Natomiast We frytkach. dużo innych rzeczy, które byście chcieli wiedzieć, co w tych silnikach się psuje, to odsyłam Was do innych odcinków, które tam Piotr gdzieś wklei, tam się więcej dowiecie. Tarcze, klocki, zawias. Słuchaj, no to jest tanie, no to jest Volkswagen, czyli wszystko to, co mamy w grupie Volkswagenowskiej, czy weźmiemy Skodę, czy weźmiemy Volkswagena, czy weźmiemy Trwałe to jest Seata. co ile amortyzator, co ile tarcza, co ile Posłuchaj, hamulec. no hamulec to wszystko zależy od tego, jak jeździsz, bo jeżeli jeździsz jak pipa, no to te hamulce Ci wystarczą na 100 000, tak? A często hamują. No nie zawsze. Natomiast jeżeli jeździsz dynamicznie, jeździsz szybko, no to te klocki wystarczą Ci na 40 000, na 50 000, na 30 000. Wszystko zależy od stylu jazdy kierowcy. Natomiast są tanie w eksploatacji, bo klocki przednie możemy już kupić od tam 250 zł w górę. Tarcze możemy kupić też od 200-250 zł w górę. I ja tutaj mówię o cenach detalicznych, bo często tam w komentarzach wpisujecie, że papież pieprzy głupoty, bo to kosztuje tyle. Słuchajcie, macie znajomego herbatnika w Intercarsie czy w jakiejś firmie, to nie gadajcie, że kupujecie po rabatach, bo tych innych ludzi wprowadzacie w błąd. Mówimy o detalu. Zwykły użytkownik kupuje sobie takiego Superba i nie ma od razu rabatów w hurtowni, nie? Także tak to wygląda. No. Zawias wytrzymuje 150-200 tysięcy. Pyskujesz tak do widzów od samego rana, kurna. Nie pyskuję, bo piszą takie komentarze, że wiesz, że aż się tego nie chce czytać po prostu. No a to samo mówią o tobie, jak cię oglądają. No wiem, dlatego wiesz. A czemu zobacz, jak ta klapa się otwiera? Coś popsułeś. Jak? Pomóż jej palcem. Tak? Ona ma elektryczne domykanie? To może trzeba zaprogramować. Nie, może jest nie zaprogramowana, co? O kurna, ale ktoś miał sraczkę. Taki papier toaletowy ze sobą wozić? Nie, no zobacz, może być, zobacz. Nie, no to przecież nie kwestia tego. Mamy tutaj loda. Weź usiądź. Daj tą gumę. Przypuszczam, że to może być ostatni samochód od widzów dla nas, wiesz? 625 litrów bagażnika i jeszcze weszło tutaj pełnowymiarowe koło do No. wnęki. Naprawdę niezły rezultat, co? Dużo, sporo. W cholerę. I myślę, że to jest jeden z wielu punktów, dlaczego ludzie wybierają jednak Skodę, a nie Passata. No chociaż platforma jest dokładnie ta sama, Tak. która jest w Passacie B8, czyli MQB. Natomiast
Niesamowita jest foremność tego bagażnika. Tu to jest prostopadłościan po prostu. Zobacz, nawet często w tych samochodach spada Ci tutaj ten bagażnik i ogranicza Ci możliwość załadowania tej tutaj przedniej części, a tu on jest nawet z tyłu kwadratowy. Więc nawet jak patrzysz na niego w ten sposób, to mówisz, ja pierdzielę. Pralka tu wejdzie, albo i lodówka. Dawaj walizy. Zaraz zanim przyjdzie, będzie pierdaczył, że źle wkładam walizkę, to muszę ją włożyć tak. Patrz pan. Mamy czasami duże suwy, naprawdę wielkie, które mają ponad 5 metrów długości. A tutaj zobacz, jeszcze ile mamy miejsca. Dwie duże walizki, jedna średnia, no nie, tak nam nie wejdzie tutaj na sztorc. I jeszcze mamy do tego kabinówkę, a kabinówkę to można w ogóle postawić i zobacz, powinna się tutaj zmieścić, a jak się nie zmieści, to i tak jeszcze zostaje nam mnóstwo miejsca. No szokujący jest ten bagażnik. Pomimo, że samochód nie jest jakoś spektakularnie długi, bo ma tam 480 cm z kawałeczkiem, ale możliwości załadunkowe naprawdę niesamowite. Nie? Sporo miejsca w bagażniku. Że rzekłbym, o kurra, ale Tylko się trzeba ale trochę pojemny. A, nawet jak masz liftbacka, a nie kombiaka i sobie zdemontujesz tę półeczkę, Nie, teraz do góry. to Nie no, urwie następne. Ty chcesz ciekawe. chcesz jeszcze tak? Poprowadź? no bo tu zobacz. Wtedy sobie jedziesz, jeszcze tutaj uzupełniasz, o tam jest zablokowane oparcie, więc nie poleci. Zmieści. A w ogóle, poczekaj, przy czym ciekawe, tak się nie zamknie już, nie? Nie zamknie się? Nie zamknie się. No i to jest przewaga kombiaka, że w kombiaku, który ma 660 litrów pojemności, czyli jest niewiele większy, bo jest raptem o 35 Ale? litrów od tego, Ale większy. ale jest inaczej poprowadzona ta buda, więc wtedy te walizki tam wchodzą Ci nawet na sztorc, tu trzecia taka duża, jeszcze za nimi masz mnóstwo miejsca, więc wtedy takiego kombiaka, kurę w kombiaku zapakujesz po sam sufit. Niemniej i tak tutaj jak na liftbacka tego miejsca jest po prostu od cholery. Mamy oprócz tego jeszcze haczyki, jeden, drugi, simpli clevery. Tutaj jest znaczek, że jest apteczka, jest gaśnica, są rękawiczki, jak już zużyjemy ten papier cały, żeby sobie łap nie poparzyć. Są sięgienka do składania, to jest fajne, bo nie musisz tam daleko sięgać, choć z tamtej strony też można jest. to złożyć, dokładnie. Tu jeszcze, o tu coś zobacz, to Też jest jest wygłuszony. co to jest w ogóle tutaj? Nie wiem. A to jest ten. Nie zestaw, nie, zestaw naprawczy jest w kole. Co to jest? Hałasowało tak? Ty, co to jest? Pokażmy to tutaj. To takiego. To tutaj jest? Pokaż. Subwoofer! Bufer? Jest wygłuszony subwoofer. Ja cię! No. I tu haczyki, i tam O, haczyki, zazwyczaj widziałem jakieś subwoofery w duperele. kole zapasowym, ale tam nie widziałem. Tutaj miejsce na trójkąt. No mocna strona tego samochodu. To jest bagażnik, bez dwóch zdań. No i to jest druga mocna strona Superba, czyli przestronność tylnej kanapy. Ja nie wiem, jak im się udało przy tym rozstawie osi i przy takiej długości nadwozia Masz tam wygospodarować miejsce? tyle miejsca i w bagażniku i jeszcze na tylnej kanapie. To jest coś niesamowitego. Tak, ja mam tu jeszcze w cholerę miejsca. No to ja tutaj to mógłbym generalnie robić baseny. Co byś mógł robić? Baseny. No mam tyle tu miejsca, że... Jakie baseny mógłbyś robić? No tyle mam miejsca jak w basenie. Nie Nie strzeliłeś, dobra. Myślałem, że chodzi Ci o incydent kałowy. Na stopy mnóstwo miejsca, na kolana miejsce mam, mimo że Ty się tam rozwaliłeś jak jaśnie pan. Nad głową miejsce mam, choć to jest liftback, więc naprawdę pod tym względem super. Szkoda, że kanapa nie jest rozkładana w takich proporcjach 40-20-40, tylko jednak 60-40 i wtedy mamy tutaj jedynie taki rękaw na narty, ale patrz, że ten otwór jest całkiem spory. Tutaj wejdą ze 4 komplety nart, jedne nad drugimi. Nie, to nie ma dramatu. Myślałem, że tutaj będzie małe okienko tylko, ale jest naprawdę całkiem duże, co tutaj fatalnie się sięga po podłokietnik, ale za to jest szeroki, wysoko umiejscowione, ale jaki miękki. Tam łokieć wpada, panie, jak cholera. No. I tutaj kontrakty się podpisuje No przecież prezes na jeździł. zakup jajek do kury. No, nie prezes, dyrektor. Dyrektor. Direttore. Dyrektore Prozit. Patrz pan, nawet jest ogrzewanie dupci tutaj z tyłu, na skrajnych siedziskach. Jest popiołka, jakby dyrektor chciał cygaro zapalić, na przykład zapalniczką nawet. Ale nie ma ani jednego gniazda USB-C, więc trzeba ratować się podpinając tutaj ładowarkę. Kieszenie są
są, nawet to Ale nie wszystko, tylko powiem tam, ci, bo są, zobacz tutaj jeszcze kieszenie fajne, co w Skodzie jest dosyć często stosowane. Tu kieszonki, telefonik czy jakąś... świat dotyku. Zdrowy duch to zdrowe ciało, holistyka w fizjoterapii. Serce to organ stworzony do miłości. W całej swej pełni, funkcji, reaktywności, emocjonalności. Serce to jest to, by smakować miłość, żyć nią, być nią. Patrz, Simply Clever. Tabam! No, to jest to na parasolkę, Tak, dawaj, no. głupku ty jeden, to by tylko jedno w głowie. Piękna, pikowana tapicerka, ale niestety nie skórzana. Niemniej powiem Wam, że tutaj na tylnej kanapie, nawet jak widać, że tutaj jeździł pies, chyba że ktoś, kto łysiał, tak jak ja, ale wygląda bardzo dobrze. Zaraz zobaczymy, jak wygląda przedni fotel. Jak na 500 000 kilometrów, to z tyłu tutaj jest bardzo porządnie, bardzo przyzwoicie. Jest to wszystko oczywiście ale jest niezniszczone. Tutaj wykładzinka, to co lubimy w Skodzie, to fajne takie wykończenie. Wtedy jeszcze o to dbano. O, i tu gdzie jest parasola? Nie ma parasoli. Tu zostało tylko, ty masz, ale ona jest jedna tylko? Nie, drugą wyjąłem. A druga? Tak? O, to trzeba zrobić tak, zapakować. Widzicie, Czekaj, czapeczką my tu przykryję. niedługo będziemy detailing podczas nagrywania tych samochodów robili. O, tak? I tutaj proszę, Simply Clever i takie rozwiązania lubimy i cenimy jak w Rolls-Royce. Tu też jest ładnie, zobaczcie. Podłokietnik w aucie, które ma 500 000 kilometrów. Nic nie jest powygniatane w tym miejscu, nic nie pociągnij. jest powycierane. Szczególnie... O kurna. Ty! Ale jak? Ale wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego? Ja wiem się jak znam. to było. Tu jeździł niedźwiedź tym samochodem. Nie. Zobacz. Czapką przykryłem, żeby nie było widać. Faktycznie. Podrapał. Podrapałabym. No i na przykład tutaj widać już po fotelu zużycie. Przede wszystkim nawet nie chodzi o wytarcie tego i o to, że jest pęknięta tapicerka, tylko Ale- tego boczka już nie ma po prostu. Nie ma i wiesz co, ileś Wypełnienia w tym wysiadań boczku. z tego samochodu i już po prostu zrobiło na tym Tak. fotelu. Tu jest ok z tej strony, Tak. ale tu widać przez to, że on ma taki profil podtrzymujący dupkę na boki, to przez to nie jest... tylko, zobacz tutaj też na No tak, ale boczkach, to było nie? tak jak Tak. mówisz, wsiadanie i wysiadanie, Tak, bo tak, po drugiej tak. stronie jest ok. No ale 500 000 kilometrów, to Ale nawet jak zobacz. ktoś średnio wsiada do niego i wysiada co 500 kilometrów, czyli co tankowanie na przykład, to wysiadał 1000 razy i wsiadał. Jak 1000? No, Co ty miałeś z matematyki? co 500 kilometrów. No, No, no. to ile razy wsiadł i No wysiadł? mówię przecież, nie? I tak jest, nie? Kierownica jak No na ale pół no bańki, zobacz, na pół bańki to nie jest Nie. taka wyślizgana. Nie Czasami jest. mamy auto, co mają 80-90 nie jest tysięcy i wyświechtania. A wygląda to pokazywałeś silny? przykryłem czapką, żeby nie było widać, no. Tutaj. To? No ale to wiek zrobił. Słuchajcie, no, słuchaj, nie, no ktoś tutaj często trzymał kobiety po dużym łokieć. przebiegu też takie mają na tyłku. To się nazywa rozstępy. Nie tylko, na twarzy też mają. Co tak tutaj klikasz już? To Już coś chcesz popchnąć? sprawiało problemy. Czyli DSG 6-biegowa jeszcze wówczas. Po 400 000 kilometrów klęknęła mechatronika. Nowa kosztuje 8,5 koła, jak mówił mi właściciel. Natomiast udało mu się zrobić całość za 2500 zł, tylko no, musiał znaleźć części, trochę postał samochód, ale zrobili. I potem miał drugą przygodę jeszcze po wymianie, ponieważ zaczęły się kończyć okładziny na sprzęgłach. Natomiast to załatwiono tylko komputerem, zwiększono ciśnienie i powiedział mu mechanik, że jeszcze trochę przejeździ. Więc można załatwić to w ten sposób, jak załatwi to właściciel. No ale to ma 500 000, więc myślę, że już te sprzęgła też mogą się uślizgiwać, mogą być zużyte, bo były takie przypadki, że te sprzęgła się wymieniało w tych No i to skrzyniach. już jest chyba tam parę tysięcy złotych, nie? Wiesz co, taki zestaw można kupić, to jest koszt około tam 2,5-3 tysięcy, mówię, zależnie gdzie kupujemy i od kogo kupujemy i czy kupujemy po rabatach koleżeńskich. Okej, i naprawa ile? No naprawa to już jest od 1500 zł w górę, bo kwestia tego, ile ktoś weźmie za wymianę tego. Czyli trzeba wyjąć to wszystko i roboty jest przy Od tym. razu mówię, trochę roboty jest Okej. i czy to jest przy mokrych skrzyniach DSG, Czy przy suchych? czy przy suchych, trochę tej roboty jest, bo tam są regulacje i tak dalej, także od razu uczulam, że to będą troszeczkę większe koszty, no ale to wiesz, Łukasz, też nie robimy tego co 100 000. Tak. To się robi raz na jakiś czas. Nie, no wiadomo, że samochód, który ma 500 000 przebiegu, będzie już wymagał jakichś inwestycji. Natomiast powiem Ci zawieszeniowo, super jak na ten wiek, a co więcej,
to wnętrze nie trzeszczy po tym przebiegu. No, Zobacz. ja tutaj słyszę trochę z tego boczka, ale przypuszczam, że dlatego, że ta rączka jest tutaj No naderwana. i tam z bagażnika jakieś dźwięki, tak, ale ale tak generalnie tu nic nie słychać, tutaj nie? z Audi jedziemy po tych płytach, wiesz, zmarznięta droga, kolejne Auto dziury, zmarznięte. auto zmarznięte, bo jest mróz i tutaj wszystko Zobacz. Weź tą dechę, powciskaj. jest naprawdę spoko. Weź tam kolanem ją Jestem w naduś. szoku. Mi się bardzo podoba ten samochód. Jest mega praktyczny, tani w eksploatacji. Poza detalami, na których widać zużycie, takimi jak tutaj ten podłokietnik, takimi jak tutaj otarcie na tej skrzyni biegów i rzeczywiście jest to, no widać, że to było użytkowane. Ale bierz Jak jedną ten rzecz boczek pod fotela, uwagę. Łukasz, to bierz naprawdę rzecz nie jedną ma pod dramatu. uwagę. On ma 500 tysięcy, my mamy samochody, które mają po 100 tysięcy kilometrów i już tą dźwignię mają tutaj wytartą. Tak, a tutaj Mają właścicieli, dziurę w podłokietniku. widać też, że nie jest po tym, jak jest tutaj czysto samochód, jakoś pieczołowicie czyszczony, zadbany, wylizywany za każdym razem po każdej podróży, tylko jest użytkowany. Więc Tak. to wszystko uwzględniając, to uważam, że naprawdę świetnie się trzyma w środku. Zobacz, z tych Volkswagen- plastików tutaj nic nie poschodziło. Właśnie to chciałem nie ci to jest powiedzieć. wyświetlane, ani z tamtej strony. Ta listwa wygląda całkiem nieźle, nadal tu ma jakieś tam drobny mankament. Pamiętasz w tych starych Volkswagenach z tych wszystkich guziczków, z przełączników i przede wszystkim z tych rączek tutaj do zamykania drzwi schodziła taka warstwa tak jakby gumy, prawda? Tak. I ten plastik tak się błyszczał. Volkswagen nad tym chyba długo posiedział, bo w tych nowszych modelach, czyli Golf 6, 7 już, w Superbie 2, trójce już takie rzeczy się nie zdarzały i tej jakości materiałów jest dużo mocno, jakby bardzo poprawiona, tak? Zobacz, mówię, sama ta deska, zobacz, ja tą deskę tutaj ciskam i tutaj nic nie trzeszczy. No a mam wrażenie, że te nowe Superby tej najnowszej generacji już tak solidnie zrobione nie są. Niestety. Dobrze wyposażony egzemplarz. W zasadzie dziwię się, że nie ma skóry na fotelach. Ktoś chyba celowo jej sobie nie zamówił, bo tak to mamy tutaj wszystko. Mamy te najdroższe multimedia z największym wówczas ekranem, które mają już Apple CarPlay, Android Auto. I to jest fajne, że jak zbliżam tutaj dłoń, to się dodatkowo wyświetla nam menu, które jest normalnie schowane. Klasyczny panel klimatyzacji, podgrzewane Pupy z przodu zydle. i z tyłu. Tak, Mamy dokładnie. Cantona. Jest audio Cantona, Tak, także wyposażeniowo jest nawet nie. Mamy tą elektryczną klapę, która się przycina, ale jest. ale jest. Czyli, No ja podejrzewam, że tam czyli jest auto kwestia było robione pod flotę. Musiało się zmieścić w widełkach cenowych. cenowych i było I ktoś po powiedział, dobra, to nie wezmę sobie skóry. skóry, ale musi mieć w tym przedziale cenowym, ma kosztować konkretną taką kwotę i jest tak zrobione, nie? No i 190 koni. Bo tutaj mamy wersję 190-konną. Były wersje 150 150 i też 190 były, konne. I były te 190 dostępne też z napędem 4x4, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, i ja już bym, jak miałbym wybierać, chyba wolałbym tą wersję 4x4. Tam mamy dodatkowo Haldexa. Tak. I pytanie, czy ta wersja jest bardziej awaryjna? Nie. Przez Haldexa? Nie. Nie? Nie, jedynie co musimy pamiętać, to wymiana oleju w Haldexie co 60 tysięcy. Dobrze jest tam też serwis, o tym nie mówi, ale dobrze jest wyjąć silnik, który napędza jakby tam taka, znaczy nie silnik, źle powiedziałem, przepraszam, pompa, która tłoczy ten olej. Ona jest takim sitkiem, dobrze tam wykręcić tą pompę, wyczyścić te sitko, tam się takie gluty, granulki z tego oleju wytrącają, takie tworzą. Dobrze to wyczyścić, wymienić olej, tam niedużo tego oleju wchodzi, bo wchodzi niecałe 700 ml. Butelki są specjalne, 800, nie kupujemy litrowych opakowań, tylko 0,8 litra. Wymienić co 60 tysięcy i nie ma problemów. Skrzynia kątowa z przodu tutaj jest, też możemy olej wymienić, to też nie są duże koszty, to jest co 60 tysięcy, ale 4 napęd. Bać się takiego Superba, który ma pół bańki? Osobiście? No. Nie, ja bym się nie bał. I no nie Bo mówię, one mają atrakcyjne ceny. Normalnie Mają jak masz atrakcyjne takiego ceny. Superba z tego rocznika, który ma, nie wiem, powiedzmy pod 200 tysięcy kilometrów przebiegu, to on będzie kosztował z tym silnikiem, z takim wyposażeniem około 60-70 tysięcy. plus minus. I co Plus najlepsze, minus. one trzymają cenę. A właściciel za tego zapłacił 3 dychy, jak miał 400 parę tysięcy kilometrów przebiegu. Wiesz co, no kupił go z kilku powodów, dlatego, znaczy z taką ceną, no bo auto było po flocie, więc on tam też trochę, powiedzmy, po znajomości kupił ten samochód. No ale tak, no 500 tysięcy, czy no, znaczy jak kupił miał 400, no Tak. mógłby się ktoś bać. Słuchajcie, ja mimo to, że prowadzę warsztat, jestem mechanikiem, ja bym się tego auta nie bał. Naprawdę. Bo nawet jeżeli mi się coś tutaj popsuło, to naprawdę to nie są duże koszty
naprawy tego. Okej, czyli Wiadomo, ładujesz, że jak nam się powiedzmy, zrobi lawina i kucną nam wtryskiwacze, kucnie nam pompa wtryskowa bądź coś takiego, Turbosprężarka, kucnie nam turbo, skrzynia biegów. DSG i nie daj Boże nam strzeli sterownik Haldexa, bo czasami też się zdarzają, bardzo rzadko, ale się to zdarzają. razem 2 dyszki. No to nam wyjdzie ze 2 dyszki, tak? No Ale wtedy masz Superba, w którym wszystko wymieniłeś za 5 dych. za 5 dych i dalej nim jeździsz. Wiesz, o co chodzi. Także, wiesz, a takie rzeczy jak to, czyli wytarta dźwignia zmiany biegów, czy podłokietnik, No, słuchaj, to są idziesz, detale. idziesz do tapicera, on ci to obszyje, albo sobie Za kupisz, 2 stówki. albo sobie kupisz w serwisie, kurde, drogę, albo używane kupisz sobie na portalach aukcyjnych. Oj, trzeba tylko nasmarować. Piszcie jak. Ty, kuna rozumiesz tam pod maską. Tutaj niedźwiedź, Tam niedźwiedź był. a Tam tu, sarna w drzwi przywaliła. ale słuchajcie, ja nie wiem, ile ktoś musiał A mieć tutaj siły, myszy siedzą. żeby to wyrwać. Naprawdę. Ja myślę, że wiesz co, że to było tak, że ktoś chciał kupić ten samochód, a właściciel siedział, mówił: nie sprzedam, nie sprzedam! Tamten ciągnął za drzwi, a ten: nie sprzedam, nie sprzedam. Nie wysiądę. Nie tak, wysiądę. Tak mogło być. Tak mogło być, bo ja dawno nie widziałem, żeby tak było w samochodzie wyrwane, nie? Włączymy YouTube Music i zobaczymy, jak gra tutaj audio, co? Nawet ten kantonik nieźle gra tutaj Ładnie. całkiem przyzwoicie. No, powiem Ci, jazda bocznymi drogami 5,1 litra przy takim mrozie, jaki mamy, czyli minus 8 stopni, naprawdę nieźle. I myślę, że to jest wynik jeszcze do zejścia, gdyby było troszeczkę cieplej. Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że przy 120 na ekspresówce, na autostradzie, to ten samochód będzie tam poniżej 5 może nam spalić. A jak mamy DSG 7-biegowe, bo one tam weszły chyba w 2018 Po roku, lifcie, nie? kiedy lift 2018 wszedł, rok. oni wrzucili wtedy te... To jeszcze mniejsze powinno być to spalanie, Jeszcze- bo jeszcze ci mniejsze. 7 nadbieg obniży obroty silnika Tak. przy wyższych prędkościach Tak. i jeszcze troszkę Wprawdzie nie jechałem w zużycie trasę spadnie. taką 7-biegówką, więc nie wiem, natomiast wiem, że te wcześniejsze modele to takie spalanie miały, bo użytkowałem przez chwilę taki samochód. Więc pali tyle, co kot napłakał. No i jak wspomniałeś, DSG 7-biegowe, podobna eksploatacja jak do 6-biegówki, czyli też trzeba pamiętać o wymianie oleju co 60 tysięcy. Producent zmienił oczywiście i wydłużył ten interwał na 80, ale nie ma co czekać. Okej. Co 60 tysięcy i miejmy ten spokój, nie? No dobrze. Dawaj pan. Paka 20. Złoty 20, pizda z furgotem. No dawaj mu tę pakę 20 i zresetuj, no. No takie 68 decybeli. No to Subiektywnie jest spoko. W takim sensie, że nie ma dramatu. nie ma dramatu, normalnie można gadać, nie przekrzykujemy, nie? Przy tej prędkości tak. Nie ma dramatu, 68 decybeli. No, bywają oczywiście auta, które są cichsze, tutaj mają 76-75 decybeli, ale nie słychać tutaj ani silnika, ma teraz 1800 obrotów przy tych 120. Nie słychać tak bardzo szumów powietrza, jest w miarę komfortowo. Jak ktoś tak jeździ i nie przegina pały, to naprawdę jest ok. Nie ma co marudzić. Nie ma, bo to jest taki samochód, że to nie ma za bardzo co marudzić, no. Kupiłbyś taki samochód? Ja, Nie? Dlaczego? nuda straszna. A daj spokój. Dla siebie bym nie kupił, ale rozumiem ludzi, którzy potrzebują samochodu naprawdę przestronnego, niedrogiego, bezawaryjnego, a jeżeli się wydarzy jakaś awaria, to koszty jej usunięcia nie są duże. Doceniam już w tym momencie to auto za to, że ono naprawdę po pół miliona kilometrów przebiegu wygląda zaskakująco dobrze. Spodziewałem się zeszmaconego wręcz wnętrza. Spodziewałem się, że będzie rozklekotane. A tutaj wnętrze trzyma fason. Materiały bardzo dobrze zniosły upływ czasu, zdecydowana większość z nich. Po poprawieniu detali tak naprawdę, obszyciu tego skórą, doczyszczeniu kierownicy, Tak, bo ona ona nawet jest się nie brudna kwalifikuje. Ona jest brudna, ją można pokolorować, ona nie jest poprzecierana. Ale po też się zrobieniu nie tego błyszczy, fotela, ona jest delikatnie matowa. po naprawieniu takich detali jak tam rączka, to wszystko będzie Cię kosztowało, nie wiem, niech Cię kosztuje razem z detailingiem tego auta 1500, 2000 zł. 2000 zł, tak? 2000, dobra, naprawa tylnego zderzaka i w ogóle wpakuj nawet
5000 i zrobisz z tego samochodu laleczkę. Ale przypuszczam, że gdybyś włożył to, jak mówisz, czyli byś zrobił korektę lakieru, tutaj detailing wnętrza i tak dalej, ale postawiłbyś ją obok takiej, która ma 100 przebiegu, To nie zobaczyłbyś tej różnicy. tylko nie pozwalamy nikomu zajrzeć na licznik. To w życiu nie powie, że to auto nikt ma by się pół nie miliona. szczaił, że ona ma 500 To jest tysięcy. prawda. Nikt by się nie szczaił, że ten samochód ma pół miliona. Tak. Jakby ktoś wsiadł i popatrzył, powiedziałby, dobra, może pod 200, 150, 200. No na pewno ma ale więcej niż ktoś ta dbał. pierwsza. Ale ktoś dbał. nie? A tu by odpalił, patrzy, 501. Kur... No, Nie? No i to jest właśnie to, o czym ja Ci wcześniej no wspominałem. nie, 4,9 miałeś przed chwilą, bo jechałeś bo 100, ja patrzyłem, miałeś spadło, tak w tak? okolicach 5,3, 5,4 jadąc stabilnie, Okej. jadąc stabilnie 120, ale to i tak na tym zbiorniku, który tutaj ma 55 litrów, pozwala Ci zrobić 1000 km. I weźmy pod uwagę, że jest zimno dzisiaj, bo jest minus 8 stopni. Jak to będą temperatury rzędu 20 czy nawet 30 i będzie chodziła klimatyzacja, a nie ogrzewanie i tak dalej, to myślę, że spalanie będzie rzeczywiście w okolicach 5 litrów. 5 litrów czy Tak, 120. i to trzeba przyjąć tą piątkę takiego średniego zużycia. W mieście. trasie. W trasie, w mieście tam około 6, nie? No, Tak? kwestia 6 tego, miejsc? Tak mało? A jak Mówię Ci z praktyki, jak jeżdżę te tymi wszystkie samochodami. DPF-y, GPF-y i tak dalej? No, są, czasami pojawiają się problemy i nie mogę tego powiedzieć, że nie. I tak jak wspomniałem tu wcześniej, jak zaglądaliśmy pod maskę, nawet było widać, że były wymieniane te czujniki różnicy ciśnień. A Wiesz, to droga sprawa? Wiesz co, nie, czujnik to jest kosztował, nie wiem, około 150, 200 No, to zł. jeszcze przynajmniej. Razy dwa, no pytanie, które się popsuje. Czasami mechanicy wymieniają obydwa, czasami wymieniają jeden. Różnie zależy to wszystko od klienta i od budżetu i też od podejścia mechanika. Trzeba go dopisać komputerem do sterownika silnika, on musi wiedzieć o tym, że ma ten nowy czujnik. Natomiast DPF-y, no to wszystko jest kwestia nie samego silnika, samego samochodu, tylko tego, gdzie go użytkujemy. Jeżeli jeździmy tym autem po mieście, no to wiadomo, że ten DPF nam się będzie częściej włączał na wypalanie i tę procedurę serwisową. Możemy to w łatwy sposób zauważyć, że nam te obroty się podnoszą na około te 1100-1200 obrotów na minutę. No i wiadomo, że jeżeli tą procedurę przerwiemy kilkanaście razy, kiedy, nie wiem, dojeżdżasz do pracy 10 km i on Ci włączył tą procedurę wypalania i Ty znowu wracasz do domu, znowu Ci włączył, a Ty znowu go przerywasz, no to ten tryb awaryjny wejdzie, ten samochód, no i trzeba będzie pojechać do serwisu, zrobić tak zwane wypalanie serwisowe, statyczne, ewentualnie, jeżeli już mamy naprawdę bardzo mocno zanieczyszczonego tego DPF-a, po prostu go wyjąć, dać na pralkę, na czyszczenie chemiczne, mechaniczne tak zwane, zakładamy, resetujemy i jeżdżę. Super warunek na zrobienie 0-100, powiem Ci, w przednionapędowej Skodzie Super. Nie zrobimy, no. A ile powinno być? Około 8 sekund, tak? 8 sekund. 8 A ja sekund. ciekaw byłem po pół milionie kilometrów, ile tutaj zostało. Ale możemy spróbować ją. Nie, zrobimy to inaczej. Pojedziemy się włączyć do ruchu na ekspresówce. No dobra, chyba trybów tutaj nie ma jazdy żadnych, nie? Mamy tylko... Nie mamy. Mamy ma. tylko... Bo normalnie skrzynię tutaj możemy w było, nie? sporta, tak. Skrzynię możemy wziąć w sporta? Nie, to w manuala wtedy, tylko nie. O, możesz w sporta. Nie, Dobra, możesz w wziąłem sporta. w sporta. Mam, mój drogi, odpaloną aplikację. Mamy urządzenie pomiarowe zainstalowane. 8 sekund. To jest czas fabryczny. Około 8 sekund. Z manualem 190 koni robiło 8 sekund. No, ma prawo uciec trochę koni z biegiem czasu, nie? No ma. Jak najbardziej. Jak się w 9 zmieścimy, to będzie spoko. No, mamy pół zbiornika paliwa. Jest nasz Czech, tradycyjnie. Czech? Czech z nami jedzie? No jedzie, Czech, nie? no. Czech. Przecież to jest Czech. Jest nasz Czech. I do Czech mamy za darmo. I uwaga. 3, 2, 1, go! O. Nie odpuszczaj. 10:34. No, ale tam się nam troszeczkę uślizgnęła oś, włączyła się trakcja. Także 10:34. No super sucho nie jest, jest nas trzech, mamy pół zbiornika paliwa. No myślę, że dobra, w optymalnych warunkach 9 by zrobiła, nie? Może. No niemniej trochę tych koni uciekło i to jest czuć. I nawet newtonometrów czuć, że trochę uciekło. o, No ale to jest kwestia Miało pewnie prawo. przeczyszczenia, przepustnicy. miało prawo. Co się robi w takiej sytuacji, żeby odzyskać te konie? Czyszczenie Wiesz co, przepustnicy? czyszczenie wtryskiwaczy przede wszystkim, czyszczenie Okej. przepustnicy. Możemy przeczyścić kolektor ssący, jeżeli tam nie ma dużych zgłogów takich
tego takiego nalotu, takiego No. tego syfu. I teraz wprawdzie w 2-litrowych dieslach... Układ zapłonowy? No nie, bo to tak, no co masz układ zapłonowy? Masz świeca zapłonowego, więc świeca żarowa działa Ci tylko i wyłącznie, kiedy masz Okej. rozruch, jakby później już nie. Nie robiłem tego w 2-litrówkach, ale w 3-litrowych dieslach, w Audi, w Porsche robiłem czyszczenie kolektora ssącego i pomaga. Tak? I klient mi zasugerował, więc zrobiłem to klientowi i potem go zapytałem, pierwszy raz kiedy to zrobiłem, taką usługę dla klienta, zapytałem się, czy czuje różnicę. Mówi, bajębiotku, mówi. No jakby normalnie nie ten sam samochód. No proszę. I wiesz, w którym to było samochodzie? Mieliśmy go u nas. No którym? Porsche Macan 3 litry diesel. Tak? Pozdrawiam pana Bogdana. Tak. No popatrz, Pan czyli można Bogdan poprosił, spróbować. żeby wyczyścić mu kolektor ssący. Wyczyściłem, to była pierwszy raz, kiedy robiłem taką usługę. No i kurczę, no. Wiesz, co robi kobieta, jak poprosisz ją o wyczyszczenie kolektora ssącego? Myje Chodzi- zęby. A, myję zęby. Myślałem, że chodzi uśmiechnięta. Taki żart na poziomie mechaników ze Skody. A to dobre. A to dobre jest. Słuchaj, reasumując, ja jestem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że samochód, który przejechał 500 000 kilometrów i oczywiście zainwestowano w niego trochę, czyli w skrzynię zbiegów naprawiono, na bieżąco był serwisowany, zrobione zawieszenie, no w silniku, regeneracja tych wtryskiwaczy, plus wymiana turbosprężarki. No trochę pieniędzy w to poszło, ale po 500 000 kilometrów, tak jak powiedzieliśmy, to auto zachowuje się, jeździ, wygląda tak, jakby miało, nie wiem, 150-200 tysięcy kilometrów przebiegu. Więc Jeździ- biorąc pod jeździ uwagę, dalej że dobrze. robiło 50-60 tysięcy kilometrów rocznie, średnio w tym okresie użytkowania. Biorąc to pod uwagę to, jak wygląda tutaj wnętrze, jak to wszystko się nadal trzyma kupy, to mówię, jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. Szczególnie w czasach, gdy się mówi, że samochody już nie są takie solidne jak kiedyś, że kiedyś to robili auta, a teraz te cholerne DSG, te DGPF-y, te DPF-y, tamto, siamto, owamto. Kiedyś I to było, kolejny nie co to teraz. I kolejny plus za koszty tego wszystkiego. Nie jest tak drogo, jakbym się spodziewał. Oczywiście, jak pojedziesz takim samochodem na naprawy do ASO, to pewnie będzie to furmanka pieniędzy. Nie, no to Ale poczujesz. nikt, kto ma Superba z nalotem 500 tysięcy No nie kilometrów, jeździ nie do będzie ASO, jeździł no. do ASO. Nie oszukujmy Będzie się. to robił w nieautoryzowanych warsztatach, ale za to za 1/3 ceny. I to nie będą wydatki, które przyprawią go o siwe włosy albo o taką fryzurę, jaką ja mam. Słuchaj, z mojej strony to czuję, że ja lubię ten samochód i widzisz, ja się zawsze o nim ciepło będę wypowiadał, bo ja lubię ten samochód, lubię ten model i tak jak wspomniałem, ja bym i tak czy inaczej kupił sobie Superba, bo mi się te samochody podobają. Uważam, że to jest, jeżeli chodzi co do ceny, jakości, to jest po prostu 9 na 10. O, 9 na 10. I zobacz, mamy 500 tysięcy kilometrów na samochodzie i jakby nie zrobiło dużego wrażenia te kilometry na tym pojeździe, tak? więc jeżeli macie jakieś auto, które ma spektakularny przebieg i uważacie, że warto je pokazać i znacie jego historię przede wszystkim, potraficie powiedzieć, co było naprawiane, co nie i jak się użytkowało ten samochód, to zapraszamy, piszcie do nas, no. Kto wie, może jeszcze się taki rodzaj trafi. Może z bańkę ktoś przejechał samochodem. O, bańka. Bo jak na To razie, będzie bo jak na razie to jest rekord. Nie mieliśmy większego przebiegu. Nie. No, więc szczęśliwych kilometrów.